Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na kolekcję 50 flakonów, jakie zamierzam zostawić z 200, które mam. Dzisiaj druga 25. Zapraszam. No to dzisiaj, że tak powiem, finał tej mojej kolekcji 50 zapachów, które na dzień dzisiejszy chciałabym, żeby były w mojej kolekcji. Myślę, że to się by zmieniło za jakiś czas, biorąc pod uwagę moją wishlistę, to co bym chciała mieć i tak dalej. A pewne zapachy na poczet innych by z tej listy wypadły, ale na dzień dzisiejszy to będzie właśnie taka moja 50, czyli te dwa filmy do kupy to by była 50, którą mogłabym sobie zostawić, mieć, używać i miałabym z tego ogromną przyjemność. Więc może zacznijmy te zestawienie od Gritty, od marki, w której kompletnie się zakochałam. Tu na razie wzięłam tylko jeden zapach, bo uważam, że z tych, co mam, jest najpiękniejszy i jest to Because I'm Free. Przepiękny zapach, owocowy, ale jednocześnie to jest zapach skomponowany bardzo sensualnie. On pobudza, on jest taki kąsający, jest przyciągający, bardzo komplementogenny, zbliżający nas do mężczyzn, mam takie wrażenie, niezwykle piękny po prostu zapach i Gritty właśnie takie zapachy robi. I naprawdę ten zapach, w ogóle jeżeli chodzi o markę Gritty, to myślę, że chciałabym wszystkie, ale wiadomo jak jest. Naprawdę zapach jest przepiękny. Drugi taki zapach, który się znalazł w tej 50, ponieważ mam póki co tylko jeden marki Nikolaj, ale za to jaki. To jest taka, słuchajcie, skóra, która jest jakby zamszowa. To jest taka skóra z meszkiem, skóra, która momentami bardzo przypomina jakąś właśnie tkaninę, jakiś taki coś mięsistego. Jezu, jak to krąży po ciele, jak to w ogóle się może nie zmienia, ale jak to przepięknie daje o sobie znać. No, przyjemność noszenia tego zapachu jest przeogromna. A że ja jestem fanką skóry i mogę to teraz z pewną świadomością powiedzieć, że stałam się fanką skóry i fanką róży. Co jest bardzo dziwne, ale tak, kocham róże. Przetestowałam ogrom zapachów różanych ostatnio i naprawdę mogę powiedzieć, że róża jest czymś, co przyciąga mnie w końcu, nie odstrasza, a przyciąga. Niesamowity zapach, naprawdę przepiękny. To jest stosunkowa nowość, o czym Wam powiem, ale no, bije na głowę wszystko. I jest to Queer Intense z Guerlain Acque Allegoria Absolu. O tym zapachu można by było gadać i tak bez końca. Bo niby to jest prosta historia skórzana, ale dla mnie nie. Dla mnie jest to przeniesienie mnie i będę Wam to za każdym razem mówiła, jak opisuję ten zapach, to na pewno, ponieważ on silnie przenosi mnie do takiego gabinetu bardzo bogatego człowieka, gdzie cała ściana to są takie regały z książkami, gdzie jest ogromna lampa, taka stalowa z abażurem wielkim i stoi niedaleko tych regałów z książkami ogromny skórzany fotel, w który się po prostu wpada z książką i się w niego zatapia. I do tego trzyma się w ręku cygaro i od czasu do czasu się te cygaro pali.
Tu czuć ten dymek jakby cygara połączony ze skórą. Nie wiem, jest ten zapach tak intensywny, ale tak oszałamiający. Jestem tak przeniesiona do tego gabinetu właśnie tam i taka wdzięczna, że ten zapach mnie właśnie do takiego gabinetu przenosi, bo kiedyś to było moim ogromnym marzeniem taki gabinet mieć, że ja nie wiem, ja już nie wyobrażam sobie, żeby tego zapachu nie mieć, a mam go tak krótko, to o czym świadczy. I to znowu będzie nowość, kolejny. Dlaczego nie? Słuchajcie, preferencje nam się zmieniają, wszystko się zmienia, a to był strzał w dziesiątkę. To po prostu był strzał w dziesiątkę. Robiłam te zakupy w ciemno, robiłam to na Waszych oczach, szukałam tego zapachu tytoniowego, który w końcu byłby nie tyle takim zapachem jak Initio, jak Narcotic Delight, jak ten mój zapach, tylko czymś trochę bardziej ostrym, ale nadal w tendencji uniseksu, a nie totalnego męskiego zapachu. I to jest petarda zapach. Oprócz tego butelka podoba mi się strasznie. Ja nie wiem, ten zapach jest po prostu dla mnie idealny, bo ja czuję liść tytoniu, dosłownie czuję liść tytoniu. I uwielbiam go za to, że gdzieś tam jakaś wanilia gra rolę, ale ona jest znowu tak super wyważona i nieprzesłodzona i nie czuję tu jakiejś też owocowości, bardziej właśnie jakiś rum. Tu jest w ogóle wszystko, co ja kocham w tym zapachu, naprawdę. Zapach jest po idealny, bardzo się cieszę, że na niego trafiłam. Kolejną perełką, nie będę ukrywała, jest Guerlain, mój własny, zaprojektowany Angelique Noir. Słuchajcie, no to jest elegancka wanilia. Naprawdę, to jest turbo elegancka wanilia. Piękna, cudowna, moja ukochana wanilia podana w sposób niezwykły. W tamtym roku jeszcze ta moja 50 zapachów no kompletnie inaczej by wyglądała. Tam zamiast pewnie tej wanilii znalazłoby się Diwan od Dolce & Gabbana. A Diwan już dziś to nie jest już to. Jak poznałam ten zapach, to już wiem, jak wanilia potrafi pachnieć tak, żeby nie odstręczać, a żeby być czymś uwodzicielskim. Niezwykle uwodzicielski zapach. Ja zawsze myślałam tak od właśnie Diwan Dolce & Gabbana, ale niestety się nie umywa do tej kompozycji. Nie mogło też zabraknąć zapachu, który mnie kompletnie zbił, ponieważ kupiony w ciemno, a dzisiaj mówię o nim jako o zapachu w mojej kolekcji 50 zapachów. Chodzi o Sphinx Parfum Prakt. To jest strasznie niepozorny zapach. Zielony, po prostu zielony zapach, świeży. To, jak on projektuje i jak jest długotrwały, to ja w swojej kolekcji drugiego takiego mocarza nie mam. I to jest kompletnie dziwne, biorąc pod uwagę, co my czujemy, jak świeży to jest zapach, żeby tak stworzyć zapach świeży, projektujący, mocarny i trwały, to powiem szczerze, że to jest moje pierwsze takie zetknięcie. Zapach jest przepiękny, przecudnie go się nosi. Chyba nie muszę Wam tego tłumaczyć, bo to było w miesiącu kwietniu używane i już Wam opowiadałam o nim. Ja się totalnie w nim zakochałam. To jest mój letniaczek, mój wiosenaczek. Myślę, że zimą za lekki, ale kto mi zabroni, jak zechce. Piękne. Kolejne nowinki. To właśnie moim zdaniem ta dzisiejsza 25 będzie się głównie składała z nowinek w mojej kolekcji, bo to są same perełki, mam wrażenie. Otóż Mancera Wild Python
Zapach to są kwiaty generalnie, ale układające się tak jakby doprawione, dorzucone do nich były jakieś owoce, ale nie przebijające nadal tych białych kwiatów. Tak mi się wydaje, że tu są białe kwiaty. Ja nigdy nie patrzyłam, co tu jest. Po prostu opisuję Wam to, co czuję. Zapach jest bardzo mocarny, bardzo projektujący. Jest śliczny. Kompletnie się w nim zakochałam. A może to są żółte kwiaty, skoro płyn jest żółty? Nie wiem, słuchajcie, dla mnie na pewno czuć kwiaty, to na 100%, i jest jakaś nuta owocowości, która później gdzieś tam to wszystko jakby tak ujarzmia, że robi się to takie mniami, takie zjadliwe. Ten zapach po prostu jest petardą, więc ja sobie już nie wyobrażam, naprawdę. I kolejny z Mancery to jest Velvet Vanilla, wybrałam, bo ten zapach to jest zapach, który za mną po prostu chodził. Ja go testowałam z próbki od Julii. Jak go przetestowałam raz, od razu się zakochałam. Projekcja jego jest ogromna, ogromna i jest strasznie mocno długotrwały, bardzo mocno. Ogólnie wanilia, która tu jest, to jest opis, że to jest Velvet Vanilla, słuchajcie. I powiedziałabym, że właśnie to jest taka welwetowa wanilia. To jest taka wanilia trochę jakby z jakimiś kwiatami, które powodują jakby takimi kwiatami z meszkiem. O Jezu. To trzeba spróbować, żeby zrozumieć. Najpiękniejsza wanilia, taka codzienna, do noszenia non-stop. Ona może nie jest tak wyrafinowana jak Angelique Noir. No nie, bo Angelique to po prostu czuć. Ale ona jest właśnie taka codzienna, taka piękna, strasznie ubierająca. Naprawdę po prostu ten zapach jest petardą. No i ja sobie nie wyobrażam. Takie wanilie teraz już wybieram, po prostu. Szukam z jakimś twistem. Kolejny zapach to jest, słuchajcie, mój najnowszy też zakup. I to jest Penhaligon's Duchess Rose. No właśnie. To jest najpiękniejsza róża, chociaż uważałam, że Atelier des Ors Villa Primrose powinna się tu znaleźć, bo to jest róża, która zapoczątkowała moją miłość. Nie wzięłam jej, bo zabrakło mi miejsca, ale Jezu, słuchajcie, to jest róża, którą według mnie większość może znać, bo jest tu coś vintage'owego na tej zasadzie, że wydaje mi się, że kiedyś takie zapachy właśnie powstawały. Później one poszły do lamusa, a to jest trochę uwspółcześniona forma tej róży. Ona jest trochę słodka, tylko że ten zapach to jest jak krem różany, który jest strasznie gładki. Niesamowicie gładki pod językiem, rozpuszczający się pod tym językiem. Ma tę ten różany zapach, ten smak, ale jest tak jedwabisty przy tym, że nawet jak ktoś nie lubi róży, to doceni tę jedwabistość i ona przekona go do tego zapachu. Ten zapach został mi polecony na grupie, bo zapytała mnie, jaki Penhaligons powinnam kupić. I na początku kupiłam inny, Constant Changing, ale dostałam wiadomości, że nie, on jest przepiękny, ale nie ma trwałości. Kup to. Jest po prostu coś najpiękniejszego, co ja wąchałam. Ja nie wiem, czy ja bym mogła teraz bez tego w ogóle funkcjonować. Myślę, że obecnie inne zapachy są w stanie przejść do lamusa i ten zapach, gdybym miała używać codziennie, to ten zapach byłby tym, dlatego że on to jest zapach, który wydaje mi się wydaje mi się, że gdybym pachniała nim codziennie i
miała kontakt z klientami codziennie, to sprzedałabym wszystko każdemu, co bym tylko chciała i za jaką bym chciała cenę. Naprawdę to jest taki opis tego zapachu. Nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć, jak to jest piękne, ale to jest, o Jezu, no po prostu nie, ja muszę mieć ten zapach. Nie wiem jak, ale ja muszę mieć zawsze ten zapach. On jest po prostu przecudowny. I drugim zapachem Penhaligon's właśnie też, który tu wciągnęłam, to jest The Favorite, chociaż myślałam o The Duke, ale już postanowiłam, że The Duke zostawiam Wojtkowi, chociaż czasami sobie go używam. Natomiast The Duke jest przepiękny. The Duke to jest w ogóle szok. A to jest też trochę różana historia, ale owocowa przede wszystkim. To jest, powiem Wam, to jest zapach, taka kwintesencja kobiecości, frywolności, trochę elegancji, połączenie tego wszystkiego. Mam wrażenie, że w ogóle Penhaligon's jest idealnie zblendowane, że są to zapachy, które są perfekcyjnie zblendowane, co oznacza, że jakby ciągle się wyczuwa jakąś taką swoistą jedwabistość. Nawet jak mówimy o jakimś zapachu trochę owocowym, troszkę też różanym, ale bardziej owocowym, to nadal ten zapach jest tak zblendowany, że macie wrażenie takiego idealnego miksu, takiego, że może nie jesteście w stanie do końca może wyczuć, akurat w tym zapachu, bo tu to róża rządzi, jakie to są owoce i tak dalej, co do końca tworzy ten zapach, bo on jest tak idealnie zmiksowany. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Przepiękny, naprawdę Penhaligon's, wow. Może Was zdziwię teraz jeszcze tym, co tu się znalazło. Natomiast Wy mi polecaliście Tkliwi Nihiliści 1. Ja przez przypadek dostałam 2 i zostałam z tą 2. I to jest zapach, który bym zostawiła w kolekcji. To jest zapach, który nie spodoba się każdemu, ale to jest zapach, gdzie jak chcę pachnieć hardkorowo i czymś innym niż wszyscy i nie chcę pachnieć ani kobieco, ani męsko, ale też nie chcę wzbudzać żadnych jakichś takich, nie wiem, uczuć, że jestem damą elegancką, że nie wiadomo co, że jak pachnę pewnym zapachem, no to dajecie znać odbiorcom. Pewne cechy się nasuwają odbiorcy. A to jest zapach, który może szokować, ale wydaje mi się, że szokować to będzie ten drugi, który Wam pokażę. On szokuje tylko po psiknięciu, bo naprawdę pachnie benzyną i takimi innymi rzeczami. Ale jak się ułoży, to wyczuwa się tu pewną ziołowość, jakąś trawiastość, coś związane z naturą, pomieszane z nutami bardziej mocnymi. To nie jest tak, że tę benzynę czuć, nie, ale wydaje mi się, że ten zapach jest skomponowany w taki sposób, że w każdym momencie, kiedy podczas dnia go na sobie mamy, to mam takie poczucie, jakby ciągle czuję coś nowego, zaskakującego. On mnie po prostu tak zwyczajnie zaspokaja, jeżeli chodzi o oderwanie się od takich standardów, oderwanie się od tego, co wszyscy znają. Nie wiem, ten zapach tak pięknie łączy się z moją skórą, że po prostu bajka. I następnym zapachem, który jest właśnie też z tych takich dziwolągów, to jest zdecydowanie Unum. I to jest zapach, którego nazwy nigdy się nie nauczę. Ne il giorno nell'ora. Powiem Wam tak. Ja się nawet nie spodziewałam, jak ten zapach mi się spodoba. I to jest zapach, który nie spodoba się większości i który
raczej powiecie, że to jest największy śmierdziuch, jaki znacie, no bo jak to pachnie metalem, motorem, smarami, skórą, ale dla mnie, jak on się ułoży, to ja czuję same piękno. Naprawdę. To jest po prostu zapach, który skradł moje serce. To jest marka, która skradła moje serce. I serio, ja się tak cieszę, że się na niego zdecydowałam. I właśnie jeżeli chodzi o takie bardziej dziwolągi, to są takie dwa zapachy w mojej kolekcji, które dają mi odskocznie. Odskocznie od słodziaków, odskocznie od świeżaków, od waniliowców, od jakichś gourmandów. To jest coś, co daje mi inne doznania, coś, co powoduje, że czuję się inaczej, co też odświeża mój nos, bo po tych zapachach następnego dnia, czego bym nie użyła, to mam wrażenie, że odczuwam bardziej niż zwykle. Naprawdę to są takie oczyszczacze nosa też. Genialne dla mnie. I też takim genialnym dla mnie zapachem okazała się Arabella Salted Muse i powiem Wam tak, że ja myślę o tym, żeby kupić normalnie 50 flakonik właśnie tego zapachu, z tym, że jest jeszcze jeden zapach tej marki Nightcap i się nad nim zastanawiam, czy aby nie spróbować i wtedy podjąć już definitywną decyzję. Więc myślę o tym jeszcze i ciągle, ale póki co w 50 jest właśnie ten zapach. Ja go po prostu uwielbiam, on jest na olejkach, ten tłuszcz Wam się tutaj właśnie na skórze leje, ale przez to utrzymuje się zapach rewelacyjnie i oprócz tego no, ten zapach jest przepiękny, dla mnie jest po prostu idealny. Nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć Frederica Malle, to jest jedna z moich ukochanych marek i tutaj wzięłam zapach En Passant. I to nie dlatego, że inne nie są tak piękne, one wszystkie są idealne. Portrait of a Lady też myślałam, żeby wziąć, ale wygrał En Passant. En Passant dlatego, że jest to zapach, o którym zawsze Wam mówię, jeden z idealnie skomponowanych świeżaków, który jest takim wiosennym kwiatowcem przepięknym. Boże, ja nie wiem, no ten zapach gra na mojej skórze wytworną muzykę, która po prostu mknie przez ucho. Jak macie na TikToku czasami są takie 8D muzyka na przykład, czy tam 5D, czy tam 8D, czy tam nie pamiętam i każą słuchawki nałożyć. I ja właśnie często wtedy robię ten motyw z tymi słuchawkami i macie coś takiego, że dźwięk Wam z jednego ucha tam z tyłu głowy leci do drugiego i tak cały czas słyszycie i to strasznie tak uspokaja. No to ja mam tak z tym zapachem, jak z tą muzyką 8D właśnie. Po prostu kocham. Bezwarunkowo w tej mojej 50 musiał się znaleźć też, słuchajcie, Maison Crivelli Hibiscus Mahajad. To jest zapach, który, nie wiem, dla mnie jest to po prostu idealny słodziak, tylko dla osób, które kochają mocne słodkości, ale przede wszystkim to, jak on się układa, jakie on daje parametry, jak on przepięknie gra na skórze, jak fantastycznie poprawia humor, jest wybitnie skomponowany, nie da się tego ukryć, nie jest słodziakiem, jak wszystkie słodziaki, jest po prostu zapachem wyjątkowym i Maison Crivelli według mnie robi wybitne zapachy i naprawdę ja nie wiem. Ja się tak cieszę, że Wojtek mi go kupił. Jeszcze się zastanawiam nad ten Tuberose Astral i jest to na mojej wishliście. Ale o wishliście pogadamy sobie w innym temacie i w innym filmie. Nie mogło tu zabraknąć jeszcze jednego gourmandowca. Ja mam trochę gourmandowców, kocham je wszystkie, ale najbardziej kocham właśnie Angel Phantasmo, o którym Wam mówiłam w pierwszej części tego filmu, oraz Lancôme. I wzięłam ten najnowszy wypust Vanilla Noir, dlatego że tamten mi się już kończy, a ten naprawdę
Bardzo mi przypadł do gustu i świetnie mi się go używa i nosi. Ja nie wiem, ja w ogóle te serie właśnie z La Nuit Trésor, ale też nie wszystkie, bo tam chyba Le Parfum wyszło i mi się nie podobało, czy wersja Intense, już nie pamiętam, w tamtym roku. I tamta była bardziej kakaowa i taka przestała być tak gourmandowa i tak wspaniała, a to jest po prostu ideolo, naprawdę uwielbiam. Dalej, to jest zapach, który postanowiłam wrzucić tu, dlatego że nie ma za dużo mainstreamu, jak widzicie w tej 50. A to dlatego, że trochę poszło to wszystko w inną stronę, zdecydowanie. Ale ten zapach, mam wrażenie, że jest w mojej topce. Jest wśród zapachów, które ja zawsze chciałabym mieć póki co. I zdecydowanie jest to L'Interdit Givenchy. Wzięłam podstawową wersję, bo ta róż właśnie jest bardziej skobiecona, a ja jednak kocham tę wersję ziemistą, mocną, bardzo konkretną. I myślę, że L'Interdit w mojej kolekcji 50 zapachów musiałoby się znaleźć. Ja myślę, że ja o tym zapachu nie muszę opowiadać. Tak samo nie muszę, wydaje mi się, że opowiadać o zapachu Libre YSL. Ja po prostu uważam, póki co, że jest to w obecnych czasach jeden z najlepiej wymyślonych zapachów. Biorąc pod uwagę, ile ja nowości testuję i jak potrafię być często rozczarowana tymi wypustami, to jest zapach, który od momentu, kiedy wyszedł, do dziś chyba nie powstało nic równie mocnego, konkretnego i pięknego. I możecie się ze mną nie zgodzić, ale to jest moja 50. I póki co Libre w niej musi być. Tak samo wiele z Was może się ze mną nie zgodzić. Po co mieć w kolekcji mordercę? Tak, to jest killer. To jest killer trwałości, to jest killer projekcji, to jest zapach, który krzyczy. Oczywiście, ale przy tym jest po prostu dla mnie niebywale komplementogenny. Naprawdę, ja uważam, że nikt nie przejdzie obojętny wobec tego zapachu. I nawet jeżeli ktoś ma jakieś bóle głowy od zapachów i tak dalej, nie lubi takich mocarzy, to ja nie muszę aż tak. Ja jestem w takiej sytuacji, że ja mogę z tym zapachem cały dzień w domu przesiedzieć i po prostu mieć go tylko dla siebie i nikt go nie będzie inny czuł, może w sklepie, jak pójdę. Ale generalnie nie muszę się zmagać z tym, żeby komuś nie robić krzywdy zapachem, bo też nie chodzi o to, żeby ktoś miał jakieś traumy. Ktoś mi ostatnio w komentarzu opowiadał z Was, że został poproszony w pracy o nieużywanie jakiegoś zapachu. Jezu, już nie pamiętam, co to było, bo był strasznie nieprzyjemny dla koleżanki obok. No i właśnie, ona ma prawo Was o to poprosić, tak naprawdę, jeżeli czuje ogromny dyskomfort. No i jeżeli ktoś, chodziłabym do pracy i używała tego zapachu i ktoś czułby ogromny dyskomfort, no to oczywiście, ale na szczęście. Ja mam też szczęście, że nie chodzę i mogę używać zapachów stricte dla siebie. I ten musi być, po prostu musi. Kolejny zapach, słuchajcie, to jest mój zapach, który sama sobie stworzyłam. Ostatnio chodziłam, nosiłam go na sobie, ale to jest mocarz. Ale to powstało dzieło. Po prostu ten zapach jest fenomenalny dla mnie. Fantastycznie się układa, nieziemsko pachnie, jest bardzo długotrwały. Fajne jest to, że zawsze mogę tam zajść i sobie go zrobić na nowo, ponownie. Kolejną buteleczkę. Naprawdę fantastycznie mi się to z tą panią, z jej pomocą udało. Także on musiał się znaleźć w tej 50. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości?
Następny zapach, słuchajcie, to jest marki Initio. Jako że markę Initio kocham, no to oczywiście w tej 50 wszystkie zapachy Initio się muszą znaleźć, więc powiem Wam od razu o dwóch. Tak, Psychedelic Love i Side Effect. Ja nie wiem, jak można któregoś z tych zapachów nie lubić. Boże, ja nie wiem, po prostu to są zapachy, które no robią wszystko. To jest nie do opisania, co te zapachy robią. One są po prostu cudowne, są przepiękne, są inne, są zapachami poprawiającymi mi nastrój bardzo mocno. I nie wyobrażam sobie, że tych zapachów w mojej 50 by nie było. Initio jest jedną z marek, po którą najszybciej bym biegła, żeby odkupić te zapachy. Zostały nam jeszcze 3 zapachy. Dobijam do końca, bo wiem, możecie być już zmęczeni, ale dajcie jeszcze chwilkę, ponieważ teraz będzie o zapachu z mainstreamu, który może zdziwić, ale Prada Virtual Flower. Ja nie wiem, dla mnie to jest po prostu piękny zapach. Naprawdę śliczny, piękny zapach. Bardzo tak naprawdę jest to zapach na każdą porę roku według mnie. Dosyć świeży, ale on się tak fajnie na mnie układa. Nie jest przesłodzony, nie jest jakiś taki strasznie kwiatowy. Wszystko jest fajnie zbalansowane. Na pewno jest to coś, co znajdziecie już na rynku, ale ja wśród swoich zapachów nie mam drugiego takiego. I ponieważ mam też Pradę Intense, która też jest przepiękna, ale właśnie Prada Intense jest bardzo zbliżona do Valentino, a że wybrałam Valentino, to jednak odbiega od tych zapachów. To jest coś świeższego. Tamte to jest bardziej taka słodycz. To jest coś świeższego, coś delikatniejszego, coś takiego bardziej zwiewnego. Naprawdę super. I teraz będą zapachy jednej marki. Myślę, że w mojej 50 znalazłyby się wszystkie też zapachy tej marki, a mianowicie Marc Antoine Barrois i tu jest Tilia, a tu jest Aldebaran. Patrzcie, Tilię już mam tak zużytą i chyba będę kupowała flakon tej marki, bo jednak chcę mieć wszystkie. A tu jest Aldebaran najnowszy. To jest w ogóle bardzo innowacyjny zapach. To jest, słuchajcie, zapach, który jest zapachem owocowym, ale on jest i gorzki, i kwaśny, i cierpki. Nie wiem nawet, jak to nazwać. On jest też trochę połączeniem Ganymed, nawet momentami, tyle że z owocami. I ile Ganymed dla mnie to jest czysta skóra, to jest właśnie taka owocowa wersja Ganymed, bo te owoce zachowują się trochę jak w Ganymed, taką dają świeżość i ulotność i taką, wiecie, taką specyficzną świeżość, ale właśnie też czuję jakąś goryczkę czy cierpkość, coś w tym stylu. No, ten zapach nie spodoba się każdemu, ale dla mnie to jest mistrzostwo świata. Tilia jest mistrzostwem świata. Tilia jest po prostu mistrzostwem świata. To jest przepiękny zapach i też dla mnie to nie jest taki oczywisty zapach kwiatowy. Dla mnie, ja tu wyczułam też jakąś taką dymność jakby, może nie dymność, coś, jest tu coś tak zrobionego, jakby te kwiaty, ja bym to zilustrowała tak, są kwiaty i te kwiaty zaczynają przemieniać się w taki dymek i jest tych kwiatów jakby tak coraz mniej. Ten jeden listek już się przemienił w dym, drugi listek się przemienił w dym. Rozumiecie, o co chodzi, że tak widzę ten zapach. Jest nietuzinkowy, nie ma drugiego takiego. Uważam, że Tilia jest wyjątkowa i że naprawdę nie znajdziecie drugiego takiego. Może znajdziecie, no bo dużo jest zapachów, ale ja testując ogromną ilość zapachów, drugiego takiego zapachu, nawet zbliżonego, nie poznałam jak Tilia. To by była, słuchajcie, moja 50 zapachów. To, co uważam za the best of the best.
z mojej obecnej kolekcji. I to się może zaraz zmienić, bo dojdą nowe zapachy, ale póki co, no to jestem zakochana w tym, co tutaj widzę. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i do zobaczenia, kochani. Do następnego. Pa!